Dzisiaj się pobawimy w super wielkie zlecenie na stworzenie marki VIP z jednego z najczęściej odwiedzanych sklepów w Polsce, a dokładniej z Biedronki. Mówimy o sklepie, który zna każdy Polak. Dosłownie, nieważne czy jesteś młody, stary, jesteś zdrowy, chory, jesz zdrowo lub jesz świńskie żarcie, wszyscy tam byliśmy. To miejsce, gdzie lecisz po bułki, ale wychodzisz z proszkiem do prania, świeżakami, to te dziwne maskotki, na którego swojego czasu był dziwny mega hype. No i oczywiście po drodze bierzesz garnki z promocji, bo są w promocji. Postanowiłem, że pobawimy się, co by było, gdyby Biedronka dostała wersję luksusową, czyli była dla klienta VIP, który ma masę kasy i nie chce iść do zwykłej Biedronki, tylko do tej, która ma ten złoty logotyp wskazujący na luksus, dobro, elegancję. Tak, właśnie dzisiaj to zrobimy. Zacząłem od klimatu. Pomyślałem sobie, kolory to granat, złoto i czerń. Nic przypadkowego, bo granatowy mówi stabilność i klasa. Złoto jakość i wartość, a czerń zawsze działa. Co do fontu, coś klasycznego, czytelnego z charakterem, a sygnet, tu nie ma miejsca na kreskówkę z oczami, jaką jest teraz. Zrobimy coś, co aktualnie wpisuje się w trendy, no bo zobaczcie. Większość obecnych dużych firm na rynku idzie w prostotę i minimalizm. Volkswagen z 3D chromowanego emblematycznego znaczka przeszedł do płaskiej, prostej formy. Dlaczego? Bo działa. Następny jest Burger King. Usunęli niepotrzebne gradienty, skrócili dystans do klienta. Teraz wygląda jak burger, a nie jak jakieś logo stacji kosmicznej. No i na koniec zostawiłem wisienkę, bo Starbucks, który od 1971 roku zredukował syrenę do samego sygnetu. Zero tekstu, a i tak każdy wie, co to za marka. Tymczasem nasza Biedronka wciąż ma kreskówkową Biedronkę z oczami jak z bajki Pszczółka Maja. Grube kontury, gradienciki, cienie, a przecież to marka, która dziennie obsługuje pewnie tysiące ludzi za miliony albo miliardy złotych, także jedziemy z tym logotypem. Kiedy przejdziemy do Photoshopa, no to nic innego mi nie pozostaje, jak zrobić po prostu ładne tło, na którym nasz logotyp będzie po prostu się wyróżniał, dlatego że jest to luksusowe logo. Do tego oczywiście jako referencję dajmy oryginalną Biedronkę, no bo czemu nie? Od jakiegoś punktu chcę wyjść, a chciałbym, żebyśmy nie stracili kształtu, żeby Biedronka cały czas przypominała Biedronkę. No i teraz wystarczy, że obrysujemy naszą Biedronkę, ale nowym kształtem, tak żebym miał to oczywiście w wersji wektorowej. Do tego wystarczy, że wybiorę zwykły kształt, elipsa. Biedronka też ma głowę, więc czemu by nie zrobić głowy w ten sam sposób. I w tym momencie mamy podstawowy kształt Biedronki, ale chciałbym go nieco uprościć, więc usuńmy sobie kształt bezpośrednio z tułowia albo z czegoś, co tu ma Biedronka. I teraz mamy taki oto kształt Biedronki, możemy od czegoś wyjść, wygląda trochę jak smoczek albo pół myszki Miki. No ale od tego chcemy właśnie wyjść. Nie chcemy, żeby nasza Biedronka była taka kolorowa i miała tyle elementów. Chcemy, żeby była luksusowa, więc robimy ją bardzo delikatną. Do tego oczywiście musimy dorysować skrzydła, więc tutaj po prostu wybiorę pióro i dorysujemy skrzydła. No i teraz, kiedy mamy już skrzydła, tak naprawdę są to dwa osobne elementy, wystarczy zrobić w nich dziurki, no bo bądźmy szczerzy, że nasza Biedronka ma właśnie skrzydła z tymi kropkami. Więc żeby to zrobić, oczywiście wybieramy kształt i usuwamy dziurki z tego miejsca. Kiedy usunęliśmy, to następny element, oczywiście każda Biedronka ma oko, więc usuwamy oko. Ostatnim elementem powinniśmy dorysować czułki. No i nasz logotyp jest gotowy, tylko trzeba go nieco dopracować i dodać mu tą odrobinę luksusu. No to są dwa sposoby, jeden łatwy, drugi prosty. Pokażę Wam najpierw ten łatwy. Wystarczy znaleźć w internecie jakąś strukturę, teksturę złota, przeciągnąć, no i bezpośrednio wrzucić na nasz logotyp i voilà, nasz logotyp ma strukturę złota. Może nie jest idealny, ale jeżeli na przykład klikniemy w niego 2 razy i dodamy mu dodatkową fazę i płaskorzeźbę, w tym momencie zobaczcie, że nasz logotyp ma taki efekt 3D i wygląda to naprawdę bardzo w porządku, ale pokażę Wam jeszcze lepszy sposób, jak uzyskać w Photoshopie i samemu zrobić taką strukturę złota i taką teksturę, jaką tylko chcecie. Stwórzmy sobie nowy dokument, czyli Ctrl+N i teraz zróbmy sobie 2000 pikseli na 2000 pikseli. No i najważniejsze, wybrać kolor, który imituje złoto, więc ja wybiorę powiedzmy, że coś takiego. I oczywiście wypełniam Add Backspace. Wypełniam to cały naszym kolorem. No i zobaczcie, przechodzimy do zakładki Filtr, wybieramy sobie najpierw renderowanie i robimy chmury. I w tym momencie mamy chmury, mamy naszą pierwszą teksturę. Kolejny krok to ponownie Filtr,
i robimy szum po to, żeby dodać nieco szumu na naszą grafikę. Kiedy sobie przybliżymy, zobaczcie, mamy nasz szum. Tak było oczywiście przed, tak jest po, więc ten szum jest widoczny. Klikam OK i ostatnim krokiem, jaki chcemy uzyskać, to właśnie tekstura złota. I żeby to zrobić, znów przechodzimy do filtr i zobaczcie, macie coś takiego jak galeria filtrów. Tutaj musicie znaleźć, tutaj właśnie w zakładce zniekształcenie, element szkło. Jeżeli to klikniecie, to w moim przypadku właśnie zniekształcenie będzie idealne, jeżeli zrobię sobie 20, głębokość czy też gładkość, tutaj wasz wybór, w moim przypadku 3 jest w porządku i skalowanie też największa wartość. Ważne, żeby zrobić tutaj zamrożone, a nie inne, wtedy wygląda to po prostu najlepiej. Teraz po prostu klikam Ctrl A, żeby zaznaczyć całość mojej grafiki, przechodzę do zakładki edycja i klikam zdefiniuj wzorek, tylko po to, żeby zrobić nowy wzór złota, który będziemy używać w nowych projektach. Tutaj wpiszę po prostu złoto i zobaczcie, klikam OK, przechodzę do właśnie zakładki, gdzie już pracowaliśmy. Zobaczcie, wyrzucę to, czy też mogę wyrzucić właściwie. I teraz wystarczy, że kliknę 2 razy klawiszem i zobaczcie, klikam nałożenie wzorku i w tym momencie wybieram z tego miejsca właśnie element, który przed chwilą zrobiliśmy i nazywa się po prostu złoto. I w tym momencie wygląda to w ten sposób. Oczywiście możecie tutaj przeskalować sobie tą teksturę jak tylko chcecie, jak również możecie zrobić zmniejszyć lub zwiększyć krycie. Ja zrobię to w ten sposób i teraz jeżeli to mi się podoba, to zostawiam, ale możemy przejść krok dalej. Wystarczy, że wybiorę sobie warstwy dopasowania i na przykład wybiorę poziomy. I teraz zobaczcie, mogę rozjaśnić, oczywiście uprzednio dopinając tą warstwę bezpośrednio do mojego logotypu, mogę rozjaśnić mój logotyp, więc mogę zrobić, że ta tekstura złota będzie jeszcze bardziej widoczna. Tutaj element przyciemnić. Dodatkowo przejdźmy sobie na przykład do barwa nasycenie i zobaczcie, że możecie gdzieś ten kolor, właśnie intensywność tego złota jakoś bardziej rozjaśnić. W postaci będzie bardziej intensywny ten złoty. No i zobaczcie, mam nasz logotyp sygnet Biedronki. Ten sygnet możemy używać w mniejszych elementach gdzieś właśnie jako rebranding, czyli na przykład jako favicon na stronie internetowej, albo tarcza zegarka Rolex, czy też Biedronka, bo będzie oryginalny Biedronka. Czy też na przykład Jaguar, jeżeli będzie jeździł, to już nie będzie Jaguar, ale będzie Biedronkuar. Chodzi o to, że będzie miał tam Biedronkę. Właśnie tam. Więc tak naprawdę możliwości jest bardzo wiele. Kiedy to zrobiliśmy, zaznaczmy sobie, zgrupujmy i zobaczcie, mamy nasz sygnet. I teraz to, co jeszcze potrzebujemy, to po prostu dodać oczywiście napis Biedronka, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. W pierwszej kolejności wybieram sobie kształt, no i zróbmy po prostu ramkę, więc zrobię długą ramkę gdzieś tutaj, żebym mógł wpisać w środek po prostu Biedronka. Oczywiście przerzucam ją pod spód, żeby było pod sygnetem i to, co najważniejsze, to muszę tutaj zrobić takie boki, żeby była bardziej okrągła. Bo nasza Biedronka jest okrągła, więc tutaj też robimy okrągłe. Oczywiście chciałbym, żebyśmy dali tylko kontur. No i teraz, żeby to zrobić, wystarczy, że kliknę Ctrl+J, mam drugą warstwę w tym samym miejscu, oczywiście teraz Ctrl+T i przekształcam tak, żeby zrobić dokładnie tylko ramkę. Więc jeżeli jestem z niej zadowolony, na przykład coś takiego, to oczywiście klikam OK. Klikam w nią i zobaczcie, mam zaznaczenie. No i oczywiście po prostu klikam maskę warstwy. I zobaczcie, mam obrys. No i tak naprawdę chciałbym, żeby ten logotyp był nieco usunięty, więc usuwam te elementy, których nie potrzebuję. Dodatkowo usunę to w tym miejscu i tak samo oczywiście w tym miejscu. I kiedy mam zrobiony fajny element, mogę dodać strukturę złota również tutaj. No i nasza ramka też ma tą złotą teksturę. No i pozostaje nam oczywiście wpisać słowo Biedronka, bo tylko tyle potrzebujemy i jak również oczywiście dodać kolor, czyli tak naprawdę teksturę złota, którą zrobiliśmy już wcześniej, więc wszystko się ze sobą spina i właściwie nasz logotyp jest gotowy. Samo logo to tylko początek. Zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby to naprawdę istniało i wtedy zrobię mock-upy. Wizytówki z tłoczeniem złotym, samochód Jaguar z Biedronką w roli emblematu, sklep z czarnym frontem i świetlnym logo jak z butiku, a nawet przygotowałem eleganckich sprzedawców, którzy na wstępie dają Ci lampkę szampana, by zakupy sprawiły Ci satysfakcję, ukojenie i rozkosz. Tak, przy grafikach pomogło mi AI, ale też ręka grafika, koncept projektanta, wizja art dyrektora. To wszystko składa się w całość koncepcji, jaką dostałem od AI, ale od razu powiem, jeśli chcecie dostać takie grafiki, to nie jest tylko wpisanie prompta i gotowe. Jest tu przy tym naprawdę sporo pracy własnej, bo logotyp trzeba umieścić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim kącie, a wizualizację
zgrać w całość koncepcji brandingu, który robimy. Także AI tylko pomaga i zapamiętajcie to raz na zawsze. Na sam koniec to pytanie, czy to wszystko żart? Nie, to próba pokazania Wam, jak można zmienić zwykły brand, zwykły dyskont w coś większego, w coś lepszego, bo każda marka, nawet ta najbardziej masowa, może zmienić narrację. Pytanie brzmi, czy klienci są na nią gotowi? A może czy sama marka jest gotowa, by zmienić to, czym była przez dekady, albo otworzyć nową linię? Biedronka, jak każdy inny sklep, dyskont, biznes mały i duży, może być czymś więcej. Może być zwykłym sklepem dla każdego, ale i może sięgnąć do zasobności tych bardziej zamożnych, dając im coś więcej, coś lepszego, coś bardziej luxury. Po angielsku bardzo dobrze to brzmi. Daj znać w komentarzu, czy widzisz taką Biedronkę u siebie na osiedlu i czy byś korzystał, a może to przesada? Albo może mam zrobić wersję premium dla Żabki, Lidla czy Pepco, naszych rodowitych sklepów, które są na każdym rogu i mają własną historię. Na dzisiaj to oczywiście wszystko, mam nadzieję, że się podobało i właściwie widzimy się już w kolejnym odcinku, który gdzieś tam sobie nagrywam w głowie na razie, także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!